Burza, Zakynthos. Puszcza kotwica jednego z jachtów. Załogi nie ma na pokładzie. Żeglarze rzucają się na ratunek. Niektóre jachty w popłochu wypływają z portu. Jak to się skończyło? Zobaczysz w dalszej części filmu. Zostań z nami. A tymczasem opuszczamy Messynę i żegnamy się z Rafałem, który dopłynął tu z nami z Hiszpanii. Też buja? Też są emocje? Więc stoimy tutaj obok Guardia Costiero, Straży Przybrzeżnej, no ale już jesteśmy po nocy, wstaliśmy. Dzisiaj przelot do Grecji. Ale powiem szczerze, że w nocy to dość tutaj bujało. To jest taka marina, która ma 30 metrów w niektórych miejscach, a przeciętnie ma około 20, więc jest po prostu cała pływająca. No i dlatego tutaj strasznie buja. No. Powiem szczerze, że budziłem się w nocy, bo nagle patrzę, buja. Także trochę jestem niewyspany, ale nic. Teraz oddajemy cumy. Rafał już wraca do Warszawy, więc będziemy płynąć we dwójkę. No i pierwszy cel to jest Reggio di Calabria i tam płyniemy po paliwo. No to był najdłuższy rejs chyba w moim życiu, więc dużo emocji. Szczególnie nocne przeloty były czymś nowym dla mnie. Chociaż nie do końca, bo już tam kiedyś się zdarzało, ale na pewno nie tak długie. Więc no, wielka przyjemność, ale też odpowiedzialność. Także bardzo wam dziękuję za to, że mnie przygarnęliście tutaj. No, a my dziękujemy za pomoc, bo jednak pływanie we dwójkę, a pływanie we trójkę, zwłaszcza nocami, prawda, Agnieszka, to jest coś, to jest nieba ziemia, no, więc no, fajnie. Szkoda się żegnać. Ale jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Pozostaje nam się z tym pogodzić. Machamy Rafałowi i ruszamy dalej. I tutaj znowu emocje. W zaaferowaniu nie zauważyliśmy, że lina mooringu zaczepiła się i nie opadła. Mówią, że emocje są ważne, ale nie zawsze służą, a w żeglarstwie szczególnie. W cieśninie spory ruch. Z Reggio di Calabria i Villa San Giovanni wypływają promy. Między Lądem i Sycylią kursują nawet promy kolejowe. Więc wypłynęliśmy rano, no niestety prąd jest cały czas przeciwko nam, bo minęło 12 godzin, no to ten prąd się zmienia co 6 godzin. Gdybyśmy w środku nocy wypłynęli, to mielibyśmy w naszym kierunku. No ale niestety nie uciekamy też przed silniejszą pogodą, więc musieliśmy wcześniej wypłynąć po to, żeby dopłynąć jeszcze przed nocą albo wczesną nocą na Zakynthos, bo taki jest nasz cel, więc no, jesteśmy tutaj, o właśnie jakiś wielki statek za nami, to muszę chyba kończyć. O rety, na nas płynie. No dobra, przypłynie chyba obok, ale kończąc myśl, wypłyniemy, zaraz wypłyniemy z tego kanału, wcześniej nabierzemy paliwa, no i pływamy na Morze Jońskie. I czeka nas dzień, noc, dzień i trochę nocy, oby nie. I będziemy na Zakynthos. Będziemy zaraz wpływać do mariny Reggio di Calabria, bo tam jest paliwo i chcemy nabrać, uzupełnić. Natomiast przeczytaliśmy na Avioniksie,
że trzeba się zaanonsować przez kanał 8 albo 16, bo jak się tego nie zrobi, to jest kara 300 euro. To chyba zrobimy. Calling the port of Reggio di Calabria, this is jak tak płyniemy. We want to enter the port to refuel, is that okay? We want to enter the port to refuel, is that okay? We want to refuel in the port. This is jak tak płyniemy, we are entering the port to refuel, is that okay? I don't call the other shop. Okay, hold on. Nie mogliśmy się dogadać, bo był wiatr, ale jak zszedłem na dół, to facet pozwolił, że możemy wejść i do stacji benzynowej, tylko żeby poczekać, aż wejdzie ten prąd. Tutaj przed nami. Poczekamy chwilę i wchodzimy. Więc przypłynęliśmy tutaj w końcu. Dobiliśmy nie bez problemów, bo w 2 osoby to nie jest tak łatwo jak w 3. No i jest taki wiatr odpychający. Tak czy siak stoimy i czekamy. Przyjechał pan karabinieri i spytał się, co my to robimy i to powiedziałem, że po paliwo. No, spytał się, czy na pewno się zaanonsowaliśmy na kanale 8. Więc powiedziałem, że no tak, oczywiście, no to mówi, no to dobrze, to dobrze. Dał nam telefon do stacji benzynowej i facet już jedzie. Za 10 minut będzie. To nie było 10 minut, ale należy docenić, że pan przyjechał. A potem dystrybutor miał humory. Ale doceniamy efekt końcowy. Pełen bak. Nie, jeszcze nie, ale coś zabrzęczało. Pan tutaj chodzi wokół tych dystrybutorów. Jednego, drugiego, zagląda, puka, dzwoni do kogoś. No, już Działa. działa. Jednak zadziałało. Udało się. Więc paliwo tu nieco tańsze, bo 2,28, to nie znaczy, że tanie. No i powiem szczerze, że 279 przy poprzednich 500 euro. Chociaż jest też horrendalne, wygląda nieco lepiej. No tak. Idziemy płacić. Więc ja tu stoję na dziobie, trzymam się sztagu, no i wypatruję śmieci, bo tutaj jest mnóstwo śmieci. No jeszcze śmieci to pół biedy, ale są również gałęzie i widzieliśmy tu 2 konary, takie podobne do tych, które nas kiedyś uderzyły, siłę. No i Agnieszka jest z tyłu i mamy słuchawki i jak ktoś widzę, no to od razu Agnieszka alarmuje. Może coś jest. No tak, bo jesteśmy przy brzegu, tu jest blisko. Tutaj jest ujście rzeki, takiej szerokiej. No i dzięki temu oni się dostają jakoś tutaj do... No, trzeba uważać. Za jakiś czas, a potem już chyba jak dopłyniemy dalej od brzegu, będzie dobrze. Płyniemy sobie, płyniemy, jakby nigdy nic. A tu nagle, spoza chmur, wyłania się Etna. Wypływamy na pełne morze, zostawiając za sobą Sycylię i zachodzące słońce. Zaczyna się noc. Czas wacht.
Kolejna noc na wachcie za nami. Słowo żeglarz powinno być synonimem człowieka niewyspanego. I mówiłoby się wtedy: kawy muszę się napić. Taki dziś żeglarz jestem. Przy okazji słucham audiobooka Bocarda, kolebka nawigatorów. I dowiedziałam się, skąd się wzięła nazwa Psie Wachty. Drewniane statki przeciekały i trzeba było ciągle wypompowywać wodę. Robili to marynarze ręcznie. Wiem. Wiaderkami? Działo się to w stałych godzinach 16, 18, 18, 20. No i właśnie te wachty zyskały miano psich. Ja właśnie skończyłam, nie wiem, mysią, kocią, usłaną różami wachtę. No nie musiałam żadnej wody wypompowywać. Ja tylko nie spałam. O, więc płyniemy i płyniemy od wczoraj. No, powiem szczerze, że jesteśmy troszkę zmęczeni, bo już cały dzień, cała noc, już teraz jest godzina 6, więc już no, jest podwieczór. Mamy jeszcze kilka godzin na Zakynthos, ale tak zaczęliśmy się zastanawiać, czy wcześniej nie zawinąć jednak na Kefalonie. A to głównie dlatego, że musimy, ponieważ przypływamy spoza Grecji, procedury są takie, że musimy wejść do Port of Entry. No i są dwa tu w okolicy. Jest na Zakynthos i Argopoli na Kefalonii. Jeden jest 2 godziny bliżej dzisiaj, no ale trzeba się cofnąć troszkę, płynąc na Kretę, więc ustaliliśmy, że jednak płyniemy dłużej na Zakynthos. Planowany przylot na około godziny 11, będzie już ciemno i tak dalej. No, ale w końcu sobie odpoczniemy, bo już, już po prostu jest tak po prostu samotne żeglowanie, bo jak ja nie śpię, to Agnieszka śpi, a jak ja czuwam, to Agnieszka śpi. No i to tak właśnie jest. Tak jest wielki wiatr, wyskoczyliśmy po sąsiednie łódka. Co? Uciekając przed silnym wiatrem z Włoch, dotarliśmy tutaj w nocy. Liczyliśmy na odpoczynek, ale nad ranem obudziło nas głośne uderzanie i niepokojący hałas. Od razu wyszliśmy na pokład, aby sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że puściła kotwica sąsiedniego jachtu. Przy tak silnym wietrze poprzecznym jednostka obróciła się i zaczęła uderzać we wszystko dookoła. Jej prawa rufa z impetem biła w kamienną keję, lewa rufa uderzała w nasz jacht, a prawym dziobem dobijała do sąsiada z drugiej strony. Wszyscy żeglarze z pobliskich jachtów ruszyli na pomoc. Próbowaliśmy wspólnymi siłami opanować sytuację i podciągnąć łańcuch tego jachtu. Ja też kręciłem kabestanem, mając nadzieję, że kotwica w końcu zaciągnie. Niestety, nasze próby były bez powodzenia. Kotwica nadal nie trzymała. Po długim czasie na miejsce dotarła wreszcie obsługa portu. Natychmiast uruchomili silnik na uciekającym jachcie i dali całą naprzód. Śruba zaczęła pracować na pełnych obrotach, odpychając łódź od nadbrzeża. Jacht w końcu przestał w nas uderzać. Kadłuby były bezpieczne, ale pojawił się inny problem. Jedna z napiętych lin pracującego jachtu zaczęła mocno trzeć o nasz kadłub. Szybko zabezpieczyłem to miejsce taśmą, aby nie dopuścić do zniszczenia powłoki. To był bardzo nerwowy poranek, który przypomniał, jak szybko wiatr weryfikuje portowe bezpieczeństwo.
No więc sytuacja wygląda na opanowaną. Wiatr wcale nie jest mniejszy, ale przyjechał jakiś gościu tutaj taki ogarnięty na tą łódkę obok, no i porozstawiał wszystkich po kącie. On tam stoi. Pomógł, naprawił chyba kotwicę, więc kotwica tutaj trzyma już tej łódki, trochę przystawił, no tę linę, którą uszkadzała kadłub, no to powiedział, żeby odciąć, no i facet odciął i już teraz mamy kilka metrów do sąsiedniego jachtu i jest git. No a Agnieszka poszła po zakupy spożywcze, bo kurczę, pada deszcz, bo jesteśmy głodni już i mamy pustą lodówkę. No, ale witamy w Grecji. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.